Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o najpiękniejszym aparacie, jaki mam, czyli o tym maleńkim Yashica Elektro 35 MC. To jest taki maleńki dalmierz, proszę zobaczyć, mieści się na dłoni i mieści się też do takiego maleńkiego pokrowca. To jest pokrowiec, który kupiłem sobie do absolutnie pierwszego aparatu, jaki kiedykolwiek w życiu kupiłem za własne pieniądze, czyli do takiej małej cyfrowej małpki. I to jest aparat niemalże kieszonkowy, to jest taka mniejsza wersja Yashiki Elektro 35, która jest dość popularnym dalmierzem. Kilka jest różnic, przede wszystkim rozmiar. Po drugie, nazywam ten aparat dalmierzem, chociaż jego system ostrzenia nie jest dalmierzowy, ponieważ w wizjerze nie widzimy żadnej pomocy do ostrzenia, poza 3 ikonkami i mały wskaźnik. Jak kręcimy pierścieniem ostrości, to ten wskaźnik rusza się między tymi 3 ikonkami. Ostrzenie w tym aparacie odbywa się w systemie strefowym, czyli najpierw, powiedzmy, antycypując jakieś wydarzenie albo zdjęcie, ustawiamy sobie przesłonę i wszelkie parametry, a także ostrość i oceniamy na oko, oczywiście z czasem jesteśmy w tym coraz lepsi, oceniamy na oko, gdzie mniej więcej nasz ostry obiekt powinien się znaleźć. To też wymusza używanie przesłon trochę innych niż jesteśmy przyzwyczajeni na przykład na cyfrze, czyli bardzo rzadko fotografujemy tutaj z przesłoną 2.8, tylko najczęściej właśnie, tak też po sobie widzę, fotografuję z przesłoną 11 albo 8, tak żeby mieć pewność, że ta scena, którą chcę sfotografować, jest w ostrości. Ta maleńka Yashica ma obiektyw 40 mm 2.8, bardzo dobrej jakości. Kiedy zdjęcie jest poprawnie wyostrzone, to on jest ostry. Na obiektywie ustawia się też ISO filmu, jaki mamy załadowany w środku, i to daje też nam pole do manewru, jeśli chodzi o niedoeksponowanie albo przeeksponowanie zdjęcia, bo możemy to robić po prostu ustawiając ISO przesłonę czy ileś przesłon niższe lub wyższe niż faktycznie mamy w aparacie. Tu mamy też samowyzwalacz, można spust migawki zablokować, bardzo użyteczne, ponieważ on chodzi bardzo leciutko. I jedna z wielu zalet tego aparatu wiąże się właśnie z tą migawką. Otóż jest ona bardzo cicha. Yashica Elektro 35MC ten model powstał w 1972 roku. Ja znalazłem ten aparat kilka lat temu za 100 na jakimś tam OLX-ie. To było w czasach, kiedy przeglądałem sobie różne serwisy aukcyjne w poszukiwaniu różnych fikuśnych aparatów i miałem szczęście, bo teraz widzę, że te aparaty kosztują 3,5 raza więcej. Wtedy jeszcze byłem na etapie, że miałem tylko lustrzankę i małpkę i nie wiedziałem jeszcze nic o dalmierzach, ale zobaczyłem ten aparat i po prostu wizualnie tak mi się spodobał, że stwierdziłem, że muszę go mieć. Powiedziałbym, że ta Yashica to aparat wręcz stworzony do fotografii ulicznej, czyli street photo. Po pierwsze, jest maleńki, nie rzucający się w oczy, chyba że ktoś się zachwyci, jak bardzo jest ładny. Po drugie, on działa w trybie tak jakby preselekcji przesłony, czyli ustawiamy sobie przesłonę na obiektywie, natomiast czas jest dobierany automatycznie przez aparat. Tu jest światłomierz nad obiektywem. Światłomierz i to automatyczne ustawianie czasu naświetlania działa dzięki takiej małej bateryjce. Na szczęście nie jest to żadna egzotyczna bateryjka, tylko taka, którą można dostać w supermarketach elektronicznych. Przynajmniej ja tam znalazłem i to nie była żadna wygrzebana spod lady zakurzona ostatnia bateryjka, tylko było ich naprawdę sporo. Z tego co wiem, kiedy w środku nie ma włożonej baterii, to czas naświetlania jest stały i wynosi 1/500. Kolejną rzeczą bardzo użyteczną w street photo jest to, że migawka w tym aparacie jest super cicha. To jest bardzo, bardzo cichutkie kliknięcie, którego niestety nie mogę Wam zaprezentować, bo mam włożony tutaj film czarno-biały, bo najczęściej do fotografii, właśnie do street photo używam czarno-białego filmu. Myślę, że do fotografii, w której forma jest mniej znacząca, a to, co się faktycznie na tym zdjęciu dzieje, akurat czarno-biały film dobrze się sprawdza. A więc ten aparat zabieram ze sobą zawsze wtedy, kiedy chcę, żeby aparat ani mi, ani nikomu naokoło mnie nie przeszkadzał. Jest maleńki i jest zawsze ustawiony tak jakby wcześniej, zanim zrobię zdjęcie.
Więc używam go najczęściej do takiego szwendania się po mieście, albo czasem zabieram go też na wycieczki, bo to jest aparat, który naprawdę mieści się w kieszeni kurtki, więc ciężar jest minimalny, bardzo szybko się go ustawia, bo właśnie używa się tego systemu strefowego. Jeśli miałbym wymienić jakieś wady tego aparatu, to na myśl przychodzi mi tylko to, że może faktycznie przydałby się bardziej precyzyjny wizjer, albo taki, w którym można by faktycznie widzieć, na co jest nastawiona ostrość, albo żeby lepiej było widać tą kompozycję, bo przy takim wizjerze, jak tutaj mamy, to czasem kompozycja, jaka wychodzi na zdjęciu, jest troszkę inna niż to, co widzieliśmy w wizjerku, bo nie zawsze przyłoży się oko idealnie tak, żeby te linie pokrywały się z tym, co widzi obiektyw. Natomiast jest to jedyna wada, jaka przychodzi mi na myśl wobec wielu zalet tego aparatu. Tego, że jest mały, że jest półautomatyczny, robi część roboty za nas, to, że bardzo przyjemnie się go używa i to, że jest po prostu piękny. Proszę zobaczyć jeszcze raz, jaki to jest ładny aparat. Jest taki malutki. Także jeśli gdziekolwiek znajdziecie taką małą Yashikę jak ta, bardzo polecam, żeby sobie ją sprawić, bo to jest jeden z tych aparatów, który po prostu chce się brać do ręki i wyjść z nim na zewnątrz i robić na nim zdjęcia. I to był drugi z kolekcji moich aparatów. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.